Cześć! Jeśli uważnie śledzicie mój kanał, zapewne wiecie, że mam już 2 działeczki. I powolutku przygotowywuję się do zagospodarowania tej drugiej, tej budowlanej. I postanowiłem zaplanować sobie przyszły żywopłot. Żywopłot będzie identyczny, tak jak na tej mojej działeczce Rodos. Tutaj widzicie fragment żywopłotu z Tui Brabant i ją dzisiaj sobie rozmnożę. Zobaczcie, przygotowałem sobie duże wiadro z ziemią i w tym wiadrze rozmnożę sobie moje przyszłe Tujki Brabant. Muszę Wam powiedzieć, że ten sam proces przeprowadziłem kilkanaście już lat temu i skuteczność ukorzeniania tych tuj była 100%. Takie masowe ukorzenianie Tui Brabant sprawdzi się, ale pod jednym warunkiem, że wybierzecie sobie takie oto ułamane sadzoneczki z taką piętką, usuniecie te dolne, drobne igiełki, tak jak tutaj w tej chwili ja to robię. Robię to powolutku, ale to można zrobić o wiele szybciej. I takie około 30-20 cm gałązki gęsto umieścicie w takich wiadrach, które prezentowałem na samym początku filmu. Kiedy sadziłem mój pierwszy żywopłot z tej właśnie Tui Brabant, rozmieściłem sadzonki co 1 metr. I muszę Wam powiedzieć, że to się sprawdziło, ale ten żywopłot potrzebował dużo czasu, żeby się zagęścić. Tym razem spróbuję zrobić to troszkę inaczej. Posadzę te małe sadzoneczki troszkę gęściej. Myślę, że około 50 cm i wtedy będę je częściej przycinał, co spowoduje to, że cały żywopłot urośnie nieco szybciej i będzie się zagęszczał. Nie będzie takich dużych przerw między poszczególnymi krzaczkami Tui Brabant. Aby zrealizować to, co tutaj właśnie Wam teraz przedstawiłem, potrzebuję około 150 takich oto gałązek, ale nie ma z tym problemu, ponieważ moje tuje tutaj na tej działce są już naprawdę rozrośnięte i mogę sobie dowolnie nawet 500 takich sadzonek przygotować i nie będzie to zupełnie widoczne na tym głównym żywopłocie. No dobrze, no to teraz muszę sobie umieścić te właśnie sadzonki w tych donicach. Wystarczy zrobić patykiem taki głęboki otwór i wsunąć w ten otwór przygotowaną gałązkę. Najlepiej, jeśli ona jest właśnie z piętką. Nie trzeba używać do tego żadnych ukorzeniaczy, no chyba że jest to jakaś trudno ukorzeniająca się tuja, odmiana tui, ale taka standardowa Tuja Brabant naprawdę nie potrzebuje żadnych ukorzeniaczy. Wiem, bo tak jak wspominałem wcześniej, 100% materiału takiego do ukorzeniania mi się przyjęło i jeszcze miałem sporo zapasu takich właśnie tujek. Tutaj do tej donicy myślę, że wejdzie mi około 50 takich sadzonek. Sadzę je dosyć gęsto, bo właśnie w ten sam sposób robiłem to za pierwszym razem i uwierzcie mi, wszystkie się przyjęły. Zapewne wielu z Was jest przeciwnikami sadzenia tujek w ogrodach, ale muszę Wam powiedzieć, że ja jestem naprawdę zadowolony z tego żywopłotu, ponieważ rośnie on bardzo dobrze, nie choruje. Należy tylko zwrócić uwagę na to, żeby on był regularnie przycinany, bo wtedy też nie ma z nim aż tak dużo roboty. Warto więc pilnować jego wysokości i na przykład postanowić sobie, że on nie urośnie więcej niż na przykład 1,5 metra
i na takiej wysokości go regularnie ciąć i wtedy on się będzie zagęszczał z dołu, z boku, a do góry rósł nie będzie tak bardzo intensywnie. Ile ja tutaj już posadziłem tych gałązek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Myślę, że do tej donicy wejdzie około 80 takich właśnie gałązek, a ja sobie jeszcze drugą taką samą donicę przygotuję i będę miał około 160 sadzonek. Plus minus oczywiście. I taka liczba sadzonek spokojnie wystarczy do obsadzenia całej tej mojej działki budowlanej, tak żeby ten żywopłot był ładny i jednolity. Ponieważ u mnie na Rodosie 3 żywe ściany są wykonane z Tui Brabant, a jedna ze śnieguliczki. A na nowej działce zrobię tak, aby to była już jednolita ściana. W tym drugim wiadrze spróbuję sobie może na samym początku wydrążyć takie otwory, a potem tutaj nawtykam te właśnie gałązki. Chociaż pewnie ten pierwszy sposób był nieco lepszy, bo weszło tam o wiele więcej tych gałązek, no ale najwyżej zrobię jeszcze trzecią, gdyby tutaj było zbyt mało. Gdybyście mieli ochotę mnie skrytykować, dlaczego sadzisz tylko tuje, no to śpieszę Wam z odpowiedzią, że przed taką zieloną ścianą z tui wykonam sobie jeszcze niższy żywopłot. Najprawdopodobniej będzie to któraś z tawół takich żółtych lub tawuła Van Hoyta, która ma takie śliczne białe kwiaty. Ewentualnie zastanawiam się jeszcze nad pęcherzycą, ale o tym będę myślał troszkę później, ponieważ jeszcze tak do końca nie mam pełnego wyobrażenia, jak to powinno wyglądać. Ale wszystko w swoim czasie. Na tej nowej działce wpierw należy wykonać wiele innych prac ogrodniczych, które zaplanowałem dopiero na przyszły rok, ponieważ wpierw muszę uporać się z papierologią, a jak wiecie, to nie jest łatwe. A jak już ogarnę wszystkie papierki, to jak znalazł będzie gotowy już ukorzeniony żywopłot z Tui Brabant. Na pewno też wiele innych roślin tutaj z mojego Rodosu przeniosę właśnie tam. Zobaczcie, jedno wiadro już całkowicie wypełnione zielonym materiałem. Teraz trzeba to naprawdę obficie podlać i odstawić w jakieś zacienione miejsce. No i tam może to stać nawet 2 lata. Te tujki będą się spokojnie ukorzeniały. No i kiedy przyjdzie czas, aby umieścić je w docelowym miejscu, będą na to gotowe. Trzymajcie się. Cześć!